czerwca 1919 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. Był on najważniejszym dokumentem kończącym I wojnę światową. Polskę na konferencji w Paryżu reprezentował m.in. Roman Dmowski oraz Ignacy Paderewski. Dmowski 29 stycznia w 5-godzinnym exposé na posiedzeniu Rady Najwyższej po raz pierwszy przedstawił polskie stanowisko. Jak pisał Marian Kukiel, zaimponował konferencji świetnym improwizowaniem, wykładem, swobodnym operowaniem z pamięci ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów, które wiele kwestii narzuciły, ale nie przekonały we wszystkim. To już wszystkie dzisiejsze informacje. Teraz w programie Wieści rozmowa z ekspertem. Moim gościem jest Alicja Zawadzka, historyczka zajmująca się życiem Romana Dmowskiego. Witam Panią. Dzień dobry. Przed chwilą w naszym programie powiedzieliśmy o tym, jak Roman Dmowski reprezentował Polskę na konferencji w Wersalu. Wiemy, że przed tym, jak wyjechał do Francji, popierał stronnictwo rosyjskie. No i skąd to się wzięło, ta jego rusofilia? Roman Dmowski został wychowany w rodzinie z głębokimi korzeniami rosyjskimi. Od początku był przekonany o wielkości mocarstwa rosyjskiego, dlatego właśnie z Rosją wiązał plany odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć również, że Józef Piłsudski, największy przeciwnik polityczny Romana Dmowskiego, był rusofobem. On wręcz obawiał się Rosji i uważał, że właśnie z tym zaborcą nie możemy szukać naszej drogi do odzyskania niepodległości. Wiemy doskonale, że po drodze nie było Romanowi Dmowskiemu z Józefem Piłsudskim przez to, jakie stronnictwa popierali. Ale nie uważa Pani, że nie jest to związane przez jakiś inny powód, jakąś miłość? No oczywiście to jest jasne, wręcz udokumentowane, że Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego łączyła wspólna miłość do jednej kobiety, Marii Juszkiewiczowej. Jest to udokumentowane, wielu historyków wspiera się, który pan wygrał ostatecznie bój o serce tej pięknej damy, ponieważ została ona żoną Józefa Piłsudskiego, jednak do końca życia prawdopodobnie kochała Romana Dmowskiego. Józef Piłsudski i Roman Dmowski różnili się pod wieloma względami, jednak ta miłość ich jakoś połączyła do tej samej kobiety, może była taka magiczna. I czy nie uważa Pani, wiadomo, że ten ślub był jeszcze w XIX wieku między Józefem Piłsudskim a Panią Marią. Zgadza się? To co Pani powie o sytuacji, która spotkała Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii w 1905 roku? Dlaczego znowu byli przeciwni sobie, choć można było dzięki rewolucji w 1905 i 1906 roku odzyskać Polskę ponownie, żeby znowu była na mapach Europy? No nie jestem pewna, czy to wtedy było możliwe, ale spór pomiędzy obydwoma panami był na tyle silny, że nie byli oni w stanie się zjednoczyć i działać wspólnie dla dobra Polski. Tak, na pewno znaczenie miała miłość do Marii Jurkiewiczowej, jednak narastały między nimi kolejne konflikty, między innymi o światopogląd. Miejmy nadzieję, że już nigdy nawet takie błahe spory jak miłość nie będą powodowały tego, że Polski na mapie Europy nie ma. Ja Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. A my się zobaczymy już za 2 dni w następnym serwisie.